Bieszczady nie bez powodu nazywane są polskim dzikim zachodem. Po II wojnie światowej były opustoszałym terytorium, gdzie z całego kraju ściągali poszukiwacze przygód i inne wolne duchy. Dla niejednego biegacza górskiego to miejsce idealne. Szlaki oferują spore przewyższenia, ale i stosunkowo przyjazne podłoże. Ten film to zapis mojego letniego biegowego weekendu w krainie Biesów i Czadów. Zmontowałem go tak, żebyście mogli poczuć się, jakbyście biegali tu razem ze mną. Zaczynamy! Myślałam, że niedźwiedzie, a to sarny. No, to teraz już oficjalnie witam się w Bieszczadach, gdzie tak naprawdę zaliczam swój debiut w temacie biegów górskich. Bo o ile biegi terenowe to już nie jest dla mnie jakaś terra incognita, o tyle biegi górskie, takie z prawdziwego zdarzenia, już tak, jeszcze tak. Choć planowałem wstąpić do chatki Puchatka, by kupić coś zimnego do picia, trwające oblężenie tego miejsca trochę mnie odstraszyło. Bez zatrzymywania się ruszyłem więc dalej. Tam jest Połonina Caryńska i tam ciśniemy.
Tak wyglądał pierwszy dzień mojego biegowego weekendu w Bieszczadach. Trasa prowadziła z Wetliny przez Smerek, Połoninę Wetlińską i Caryńską, Małą i Wielką Rawkę, Dział i z powrotem do Wetliny. Łączny dystans to 42 km, suma przewyższeń to 2178 metrów, natomiast czas aktywności wyniósł 7,5 godziny. Kierunek Tarnica. Dzień dobry. Czego ty się nie boisz? O, ruszyła się, dobra. Czyli żyje. Drugi dzień był nieco krótszy, ale też intensywny. Wystartowałem w miejscowości Wołosate, skąd wyruszyłem na Tarnicę.
Po jej zdobyciu pokręciłem się nieco po okolicy, odwiedzając m.in. Bukowe Berdo. Następnie udałem się na Halicz i Rozsypaniec, a stamtąd wróciłem do Wołosatego. Trasa liczyła 32 km i 1637 metrów przewyższenia, a zajęła mi niespełna 6 godzin. No i mamy to. Trzeci dzień biegania po Bieszczadach. Powiedziałbym, że niestety, ale wtedy moje uda najprawdopodobniej bardzo głośno by zaprotestowały, bo po wczoraj i przedwczoraj zdecydowanie mają już dość. Także na dzisiaj plan jest bardzo prosty. 15 km asfaltem w jedną stronę, 15 km w drugą, do miejsca, gdzie niegdyś była wieś Ług, która została wysiedlona po II wojnie światowej i zrównana z ziemią. Niesamowicie klimatyczne miejsce. Także ciśniemy. Ta wieś, która tu była, wcale nie była mała, bo z tego co pamiętam, przed wojną miała 230 mieszkańców bodajże i własną cerkiew. Ciekawe, jak życie tutaj wyglądało. Jak to było? Gdzie tu były domy? Tej drogi przecież nie było. Znaczy nie w takiej formie, bo zapewne jakaś dróżka tutaj prowadziła. W miejscu dawnej cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy można dziś znaleźć dębowy krzyż ustawiony tu z okazji 950. rocznicy chrztu Rusi. Ponadto stoi tu trójramienny krzyż postawiony w 2011 roku, a także tablica informacyjna ze zdjęciem świątyni. Teraz czeka mnie już tylko droga powrotna do Wetliny i na tym zakończy się moja 3-dniowa biegowa wycieczka przez Bieszczady.
Także dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem, czyli niedługo.